to był za rok, ale się skończył i nie mogę zostawić Volviego takiego brudnego, styranego po trasie. Jedziemy dzisiaj na myjnię, zatankujemy Volviego i teraz dopiero będzie mógł świętować. Jedziemy, jest strasznie zimno, jesteśmy w Rzeszowie, jest wschód słońca i co? Jedziemy, chodźcie. Ale zimno. Jak to trawa? Myślisz, zamarznięte czy nie? Stopień. Oj nie, tam to ja się boję tam wjechać. Jeszcze nawet na koniec roku nie może być normalnie. Jest. Ja nie potrafię nawet stąd wyjechać. Dobry? A było se tam pod palety to. Tam na prawą stronę. A, wiecie, ja tak widzę na prawą stronę. Nie, dlaczego na koniec roku jeszcze na prawą stronę cofanie? Ludzie! Przecież ja tam w życiu nie trafię. Gdzie na koniec? Nic nie cofać. Nie ma, nie ma. Daleko mało. A, daję. O, biedny. Tylko mi do roku życia nie obi. Zajebiście se. Gdzie nie wymieszczę się? No dałem. Ja brzuch wciągnę, dawaj, dawaj. Udało się. Dobrze, udało się. Puszczę koło, tylko czapkę. Generalnie to Volvi nigdy w życiu jeszcze nie był na automatycznej myjni. Nigdy nie był myty szczotkami automatycznymi. Zawsze szukam jakichś fajnych miejsc po to, żeby mu nie niszczyć lakieru. No i póki co się udawało. O Jezu, jak piździ, ale sobie wymyśliłam. Czuję się jak na Syberii. Chłopaki myją Volviego, to ja w międzyczasie już sobie sprawdzę, gdzie to będziemy tankować. Tak wygląda ta aplikacja Eurowagu. My jesteśmy tutaj. Tutaj jest Volvi. Jak widać, robi sobie pauzę. Baza jest mniej więcej w środku Rzeszowa. I tutaj mam stacje zaznaczone, na których mogę płacić kartami Eurowag. Tutaj mam też od razu podane aktualne ceny na dziś dla mnie z moją zniżką, więc no jasno wynika, że tutaj mam najtaniej 5,27, więc sobie pewnie tam pojedziemy. Iwona, co za GPS monitorujący? Jesteś z niego zadowolona? Obsługa, dane i tak dalej. Pozdrawiam. Generalnie to ja mam i Volviego, i Volvega podpiętych pod telematykę Eurowag. Eurowag to ma w zasadzie wszystko. I karty paliwowe, i opłaty drogowe, i oczywiście ma też telematykę, więc wiadomo, że im więcej rzeczy można mieć u jednego dostawcy, tym jest po prostu później łatwiej, bo jest jedno środowisko, wszystko się łączy ze wszystkim. W mojej telematyce widzę i paliwo, i spalanie, i czasy, i powiem wam szczerze, że tego do tej pory w ogóle nie używałam, bo po prostu nie potrzebowałam, jak sama jeździłam, bo wszystko przecież widziałam z auta, natomiast teraz rzeczywiście, jak już wysłałam kierowcę w trasę, to sobie w telefonie tutaj, bo tak samo tutaj w aplikacji, widzę, gdzie są moje auta, widzę kierowców, więc jak tym razem był Mateusz w trasie, to sobie po prostu klikałam, widziałam, ile jeszcze ma czasu pracy i miałam wszystkie informacje, jakie potrzebowałam. Pewnie jeszcze chwilę, jak będzie już kierowca na stałe, to rzeczywiście będę sobie nawet z ciekawością kontrolować i obserwować to, jak wygląda spalanie, jak wyglądają statystyki, bo telematyka to oczywiście nie tylko pozycja i czasy jazdy, ale jest tam strasznie dużo narzędzi do planowania trasy. I to wszystko mam właśnie w Eurowagu. Bardzo dziękuję w takim razie i wesołych świąt i... Przyjemnie, to takiej drogi. I wam też. I wszystkiego dobrego na nowy rok. Dokładnie, zapraszamy częściej. No będę wpadać na pewno, będę, bo ja... Zdjęcie sobie możemy zrobić? No pewnie. Volvi jest już pięknie umyty. Następny krok to jest paliwo. Jedziemy. Jak taka kabina trzyma szczelność temperatury przez noc?
Wierzę, że jest wygodnie, ale po nocy to chyba nie za ciepło. Generalnie to ciężarówki w Europie mają ogrzewanie postojowe, tak zwane Webasto, w którym się ustawia temperaturę pożądaną i ono się działa tak intensywnie jak potrzeba, co oznacza, że w ciężarówce tak naprawdę nieważne, czy jest na zewnątrz 10 stopni, czy jest 0 stopni, czy jest minus 5 stopni, to cały czas jest ciepło, Webasto sobie chodzi, no tak jak z ogrzewaniem, raz intensywniej, raz mniej intensywnie, ale utrzymuje temperaturę. No na pewno sprawa wygląda troszeczkę inaczej, jak już przychodzą takie prawdziwe mrozy, powiedzmy minus 15, minus 20, to w aucie wciąż jest ciepło, ale od ściany, tutaj przy ścianie jest już trochę zimniej. W sensie, że gdyby się przytulić do ściany, no to już można poczuć, że jest poważnie zimno na zewnątrz, ale tak generalnie w kabinie wciąż jest ciepło. Pamiętajcie, że u nas w Europie nie ma aż takich strasznych mrozów. Oczywiście jest inaczej w Skandynawii, na górze tam śniegi, mrozy, wiatry, to jest inna rzeczywistość. No tutaj na kontynencie Europa Środkowa, Zachodnia w ogóle to nie jest problemem. To nie jest tak jak w Ameryce, jak sobie przypominam, jak jechałam po lodowych szlakach, gdzie było tak zimno, ale tam było minus 40 stopni, to też w ogóle wiecie, co my porównujemy. Jazda po 2-metrowym lodzie, po jeziorze, przez który się jedzie kilka godzin, ale to tam w Kanadzie to rzeczywiście tutaj było zimno, przewiewało, to miałam taki koc tutaj sobie kładłam na początku. Później się przyzwyczaiłam w sumie i mi to już nie przeszkadzało wcale, a później to chodziłam, było minus 15, chodziłam bez kurtki. W takiej bieliźnie termoaktywnej tylko, więc do wszystkiego się można przyzwyczaić, natomiast wracając do pytania, to generalnie kabina Volvo jest bardzo szczelna, jest mega wyciszona, więc w zimie jak najbardziej nigdy nie marznę. Iwona, do you have more than one track now? Mam teraz dwie ciężarówki. Pierwsza ciężarówka, czyli ta, to jest Volvi Tandem. Druga ciężarówka to jest Volveg. Jest to zestaw pod gabaryty. Volvi ma już teraz 3. rok. To jest FH13 460 koni z silnikiem Turbo Compound z roku 2021. To jest taka konfiguracja Jumbo Track, czyli mam solówkę 7,7 długości, ładowności i 3 metry wysokości. No i do tego jest przyczepa, też 7,7 długości i taka sama wysokość i 23 tony ładowności. No Volvega zamówiłam jakiś czas później, bo jakoś nie mogłam sobie odpuścić tych gabarytów. Pomimo tego, że to już po 2 latach prowadzenia działalności transportowej, gdzie już trochę zrozumiałam, co jak działa i trochę już doświadczeń było w transporcie, no to powiem wam szczerze, że ten start Volvega był mega stresujący, mega ciężki, więc gdybym ja kupiła wtedy Volvega na samym początku, to bym chyba dosłownie umarła na zawał serca i nie przesadzam. O Jezu, widzicie jakie wieje? Mocno wieje. Volvi, nie bój się. Ale dobra. Czyli mam 2 ciężarówki. Nie jestem specem, ale spytam tak z ciekawości. Czym się różni Volvi od Volvega, że jest dla Ciebie aż taka różnica pomiędzy nimi? Pozdrawiam. Czym się różni Volvi od Volvega? No przede wszystkim ładownością. Volvi może załadować 23 tony, a Volveg może załadować 82 tony. Volvi ma taką konfigurację, że to jest solówka i do tego jest podpięta przyczepa, natomiast Volvi to jest ciągnik siodłowy, 4-osiowy i do tego mam naczepę specjalistyczną, 7-osiową, którą można odpiąć, więc tu Volvi ma przyczepę, ale wciąż na siebie może załadować 19 palet, może zrzucić, że tak powiem, ogon i dalej może jechać i wykonywać pracę, przywozić towar, tylko po prostu o połowę mniej. Natomiast Volveg to już jak jedzie z naczepą, no to wykonuje pracę, bez naczepy jest samym ciągnikiem siodłowym i już nic nie da przewieźć Volvegiem. No Volveg jest też tak skonstruowany typowo właśnie pod misje specjalne, pod przewożenie dużych, ciężkich, długich elementów. Może przywozić jakieś wielkie elementy, ciężkie turbiny wiatrowej, może przywozić jakieś gigantyczne, ciężkie skrzynki, może przywozić jakieś ciężkie maszyny budowlane, może przywozić sprzęt wojskowy, Volveg może przywozić naprawdę bardzo dużo rzeczy,
ale chodzi przede wszystkim o to, że po pierwsze może przewozić rzeczy ciężkie, kilka razy cięższe, prawie że 4 razy cięższe od tego, co ma Volvi w totalu. No i też przede wszystkim dłuższe, bo naczepa u Volvega ma taki balkon i powiedzmy, że ta podłoga już u dołu, co jest taka typowo ładowna, ma 12,40 długości, ale ta podłoga jeszcze się rozsuwa o dodatkowe 17 metrów, więc z tego już wychodzi praktycznie 30 metrów ładunku. Volvek na pusto nie wymaga pilotażu, natomiast jak już jest załadowany, to już będzie wymagać pilotażu. Volvi nie potrzebuje żadnych zezwoleń na to, żeby po prostu jeździć, przywozić towar. Oczywiście licencję trzeba mieć transportową, ale to w każdym transporcie trzeba mieć licencję. Natomiast dla Volvega już na pusto mam zezwolenie stałe z tego względu, że jest trochę szerszy, naczepa jest szersza. No a jak już jest załadowany, to już w ogóle wiecie, 100 ton zaraz na start, więc sobie wyobrażacie, więc jest po prostu też ciężko. Silnik i skrzynia biegów. Volvek to jest FH16, 16-litrowy silnik Volvo, 750 koni, Volvi ma 460 koni. No i Volvek ma jeszcze taką specjalną skrzynię biegów z crawlerem, z takimi biegami pełzającymi, który pozwala na to, że jak go załaduje na maksa, to on jest w stanie ruszyć, porwać ten ładunek za sobą i nie spalić przy tym sobie jeszcze sprzęgłem, więc Volvo ma mega specjalistyczną skrzynię biegów skonstruowaną typowo właśnie pod przewożenie bardzo ciężkich ładunków. No i myślę, że to są chyba takie najważniejsze rzeczy. No i gdzie my się tu zawodzimy? Tego nie pamiętałam, że tutaj było. Zamarzamy tutaj. To Syberia? W Kanadzie tak zimno nie było na lodowych szlakach, mówię wam. Byłam tam. I było minus 40, minus 70 odczuwalna podawana. Minus 73 była odczuwana, ale ja tam tak nie marzłam, jak ja marznę dzisiaj w Rzeszowie. Dobra, tankujemy. Wyjeździłam paliwo do samego końca. Dosłownie mam już rezerwę, na której wyskę i pokazuje, że jeszcze tylko 500 km. Volvi ma duże baki, 1400 litrów, więc widzicie, trochę pojeździłam. Dobra, teraz daleko stanęłam, ale też się nie ma. Dobra. Jak te rękawiczki spisują się w taką pogodę? Nie przemakają? Nie brudzą rąk? Ja już generalnie od kilku lat używam rękawiczek roboczych od Mechanicsa. Uwielbiam je. Nauczyłam się w Kanadzie jeszcze, gdzie na polach naftowych były wymagane rękawiczki z tą taką specjalną osłoną na dłoń od góry, żeby w ogóle móc tam pracować. To było po prostu na obowiązkowym wyposażeniu, tak samo jak buty robocze. I generalnie to mi się tak spodobała ta koncepcja ochrony dłoni jeszcze z góry, że jak wróciłam do Europy, znalazłam sobie takie, odkryłam wtedy Mechanicsy. Genialna marka, która specjalizuje się właśnie w rękawiczkach. Mają tak strasznie dużo różnych modeli, dostosowanych i do strzelania, i do pracy. Więc te są moje ulubione w tym wariancie koloru. Więc widzicie raz, że one są mega takie miękkie, więc porównując do rękawiczek skórzanych, w których się nie ma żadnej precyzji, to te są mega precyzyjne, chronią rzeczywiście dłoń. Z tej strony mają takie jeszcze dodatkowe poduszeczki, to są generalnie rękawice antyprzecięciowe. Ja dużo jednak pracuję z tymi metalowymi poprzeczkami, też na gabarytach jak jeździłam to dużo jakichś łańcuchów i metali. Więc jak jeździłam na gabarytach i non-stop pracowałam z łańcuchami, wszystkie zabezpieczenia robiłam z łańcuchami, to ten model starczał mi na pół roku. Po pół roku gdzieś tam już się zaczynało po prostu przecierać gdzieś na palcu jednym albo drugim, więc co pół roku je zmieniałam. Tutaj na tych... Dobry. Jeżeli chodzi o to właśnie tutaj pracę z Volvi, to już dłużej starczają. Pewnie takich ciężkich rzeczy po prostu nie używam. Czy nie przemakają? Oczywiście, że jak się pracuje na deszczu, to ostatecznie przemakają. Czy brudzą od środka? Generalnie jak się pilnuje i nie wkłada się brudnych rąk, czego ja się staram bardzo pilnować, ale w którymś momencie to się po prostu nie udaje, to dopóki nie włożę brudnych rąk do środka, to nie brudzą. Natomiast ja je piorę. Normalnie wrzucam z kurtką roboczą do pralki, ja je piorę, więc w takim jednym całym cyklu używania, gdy mam powiedzmy, że 6, 7, 8 miesięcy, to ja je kilka razy piorę. I one są ok z praniem. Są wtedy ładne, czyste i przez jakiś czas są znowu czyste w środku, dopóki nie włożę kilka razy brudnej ręki.
Ale są też w ogóle wersje ocieplane. Ja nigdy wersji ocieplonych chyba nie kupowałam jakoś, albo nie pamiętam, że kupowałam. Z Volvi na pewno nie kupowałam. Może na gabarytach kupowałam? Nie pamiętam. Ale zimno. Taka ciekawostka. Dzisiaj tankujemy po amerykańsku, bo na tej stacji z tej strony pistolet nie ma blokady. Nawet jak się trzyma teraz tak palcem, to i tak odbija. Ale powiem wam, że to jest... U nas to jest ewenement, gdzie po prostu jest to tam jakaś mała awaria, bo z drugiej strony dobrze działało. Ale na przykład w Kanadzie to jest tak, że w Quebecu w ogóle nie ma takich blokad. Myślę, że ze względów bezpieczeństwa, bo żeby kierowcy po prostu nie zostawiali tak paliwa, żeby się po prostu nie przelewały zbiorniki. Co raz widziałam, szczerze powiedziawszy, w Kanadzie, ale w innej prowincji. Wydaje mi się, że to tylko w Quebecu było tak, że rzeczywiście trzeba było stać i tankować. Jak się tankowało, to trzeba było trzymać, więc wiecie, że to jest bardzo ciężkie. Pistolet dla ciężarówek jest, jest twardszy i mocno sprężynuje niż taki do osobówki, więc dłonie trochę bolą. Ale wiedzcie, że na przykład w Quebecu to jeżeli ktoś nie wyjeżdżał za Quebec nigdy, to być może nie wie w ogóle, że jest coś takiego jak blokada na pistolet, żeby nie trzeba było trzymać przy tankowaniu. Jak tam AdBlue? I już jest ostatni motyw dzisiejszego tankowania, mianowicie tankowanie AdBlue, które potrafi być bardzo kosztowne, bardzo niebezpieczne, więc polecam wysoką koncentrację przy tankowaniu AdBlue. Ja jestem specjalistką od tankowania AdBlue i mogę wam dokładnie powiedzieć, jak nie tankować AdBlue. Więc wielu z was do tej pory widzę czasami w komentarzach ma teorie spiskowe na temat tego, że to jest niemożliwe, żeby zatankować AdBlue do zbiorniku z paliwem, bo przecież pistolet nie puści. Oczywiście, że nie puści, chyba że się ma taki magnes, jaki ja mam. A mam taki magnes przez to, że u mnie jest ciężki dostęp do tego. Ciężko jest tak włożyć, dlatego ja sobie kupiłam magnes i sobie tak wlewam. Więc jak mam magnes, no to przecież to AdBlue sobie mogę gdziekolwiek. Tylko AdBlue, żeby się strzelało, to musi być różnica poziomów. Musimy... Dobry? Można. Cześć Iwona, a ty przecież już masz kierowcę, czy źle widziałem? Nie mam kierowcy, jeszcze zatrudnionego żadnego, ale będę szukać kierowcy na Volviego. Volvi, ale ja ci znajdę, nie martw się, ja ci znajdę najlepszego kierowcę na świecie, który będzie jeszcze lepszy ode mnie, który nie będzie cię rysował i urywał zderzaka z przodu. Nie, generalnie to ja kierowcy nie mam. Jak mi się zdarza czasami, że ja nie mogę jechać w trasę, a mam jakieś ważne zlecenie na Volviego, no to wtedy biorę sobie kierowcę z agencji Fast Drivers. Póki co to się zdarzyło 2 razy, ale ostatecznie to będę chciała mieć swojego kierowcę zatrudnionego. Kobiety bardzo mile widziane, więc gdzieś niedługo będę otwierać rekrutację. Baza firmy jest w Rzeszowie, jakby co. Jakby ktoś z Pomorza chciał pracować u mnie, to pewnie małe szanse, bo jednak dużo czasu by było później tracone na dojazd. Ale nie mam kierowcy, natomiast już wkrótce będę szukać kierowcy lub pani kierowniczki dla Volviego. Witam. Mam pytanie odnośnie nawigacji. Czy nadal polecasz TomToma, czy wybrałabyś inną nawigację, bo rynek jest szeroki i wybór duży? Ja już generalnie od x lat, ale to już chyba będzie bliżej 10 lat, jak jeżdżę na nawigacjach TomTom i na tych jeszcze pierwszych trackerach, Professional i tak dalej, więc ja rzeczywiście cały czas jeżdżę na TomTomie i według mnie to się dobrze sprawdza. No, trzeba zawsze pamiętać o tym oczywiście, że nawigacja nie widzi tego, co my widzimy i nigdy w 100% się nie polega na nawigacji. Wszystko się może zmienić na drodze. Czasami nawet ktoś może po złości znak, załóżmy, usunąć jakiś, nie wiem, wysokościowy, albo coś tam przemalować, albo jakiś objazd inaczej oznaczyć. Natomiast tak w 99% myślę, że radzi sobie najlepiej z tego, jak może sobie radzić nawigacja. Na drodze ma ADR-y. Oni też w tym roku wypuścili tą nawigację w formie aplikacji, więc to jest też mega fajne. Na początku było na Androidzie, teraz jest też już na iOSie. Więc ja bardzo często, jak jestem w trasie, to używam sobie właśnie takiej w urządzeniu.
Natomiast często jak jestem w domu i planuję sobie już jakoś wyjazd albo mam jakieś zapytanie, to właśnie korzystam sobie z aplikacji, bo nawet jak sobie leżę, to sobie sprawdzam, ok, to którędy tutaj w ogóle ja mogę jechać ciężarówką, ile mi to czasu zajmie, jaka jest droga i tak dalej. Więc do planowania trasy, czy jak nieraz gdzieś tam w biurze czekam na dokumenty, a mam następną trasę i chcę sobie jakoś zaplanować, gdzie kiedy mniej więcej będę, to właśnie wszystko robię w aplikacji. Można sobie normalnie punkty ustawiać, więc to jest coś, co ja na gabarytach zawsze mega lubiłam, bo na gabarytach jednak dostaje się ścieżkę konkretną przyjazdu, z której za żadne skarby świata nie wolno zjeżdżać. Nieważne co się dzieje, żadne objazdy, żadne nic, więc to fakt, że w tym TomTomie można sobie raz, że ustawiać wiele punktów, bo nieraz ta droga do gabarytów to potrafi być o taka, a dwa, że jeszcze można sobie zarządzać kolejnością tych punktów, więc nie decyduje o tym, jak nawigacja prowadzi kolejność wprowadzenia punktów, tylko to, jak my sobie oznaczymy, więc no, ja myślę, że jak najbardziej tak, TomTom jest fajną nawigacją, sprawdzoną. To jest marka, jedna chyba z pierwszych marek nawigacji na świecie. Ja jeszcze jeździłam na busach. Zaczynałam jeździć, jak miałam 18 lat, na busach, to przecież ja jeszcze jeździłam na mapie. Miałam mapę Polski, Podkarpacie to miałam w ogóle w głowie, teraz to nawet nie wiem, chcę Ci przyznać, ale teraz oczywiście nie mam. Miałam mapę Europy no i tak się jeździło, ale pierwsze nawigacje, co ja właśnie pamiętam, to właśnie były TomTom, nie? To jest marka, która no, bardzo dużo no, się rozwijała i cały czas się zresztą rozwija, cały czas się bardzo fajnie rozwija. No więc generalnie witamy na bazie Imagination. Tak jest, w tym roku już sobie oficjalnie ogarnęłam bazę dla Volviego. Na Volvega właśnie stoi Skoda. Tutaj jest ten budynek Omega Pilzno, to jest dawna baza PKS-u. No i teraz tutaj będzie też Imagination. Jest tutaj dużo jakichś różnych serwisów, takich około ciężarówkowych. To mi się na pewno nieraz przyda. Jest tutaj ochrona, są biura, jest dużo jakichś takich różnych firm właśnie dla transportu. Ktoś mi tu wołał, Iwona? Cześć! Także no się bardzo cieszę. To już była taka tak naprawdę klamra zamykająca ten rok, bo i w tym roku się troszeczkę zespół Imagination rozrósł i strasznie mi zależało na tym właśnie, żebyśmy mieli biuro, żebyśmy się mieli gdzie spotykać, gdzie pracować, gdzie planować, gdzie dokumenty robić. No i się udało. Udało się dużo szybciej niż zakładałam, więc bardzo się cieszę. Od nowego roku trzeba to biuro urządzić. Do biura już jest wniesiony kawałek skrzynki, w której był Volvek. To taka część Special Delivery for Imagination, więc też powinno być biuro mega specjalne, ale dopiero będziemy je urządzać. W sumie był ciężki dla transportu i zresztą ta sytuacja w transporcie nie zmieni się z dnia na dzień. Natomiast był to rzeczywiście dobry rok, bardzo mocno prowokujący do pracy, do postępu, do szukania rozwiązań. Jest takie życzenie, nie? Obyście żyli w ciekawych czasach, ale prawda jest taka, że trudne czasy rodzą mocnych ludzi i to jest to, co się stało u mnie w tym roku, więc myślę, że jest duży postęp. Nie był łatwy do zrobienia, natomiast jest już zrobiony, bardzo się cieszę, teraz potrzebuję odpocząć. O, mama dzwoni, czekajcie. Halo? Cześć, co tam robisz? No właśnie Volviego powoli już odstawiam, bo jeszcze myłam i tankowałam, przygotowywałam go na święta. Aha, co to choinkę będziesz w nim wstawiać? No choinki wstawiać w nim nie będę, ale wiesz, musiałam go wypucować na święta. How can I get a calendar? Można dostać kalendarz. To jest kalendarz charytatywny i absolutnie nie można go dostać, ale można sobie go kupić. Za 50 zł, wysyłka kosztuje 20 zł. Bardzo Was zachęcam do tego, żeby kupować w ogóle kilka sztuk. Kalendarz to jest mega taki fajny, niezobowiązujący prezent dla każdego z kalendarzem w ręku na nowy rok, jak ta lala się wchodzi do firmy. Więc kalendarz jest charytatywny, a środki, które zbieramy ze sprzedaży kalendarza Super Tracker, trafiają dla 3 kierowców zawodowych. Kuba, Tomek i Renata. Każdy sponsor ma swoją kartkę w kalendarzu, więc oni przelewają pieniądze bezpośrednio na zbiórki tych naszych beneficjentów.
No co, zamawiajcie kalendarz. Zamawiajcie kalendarz. Póki jeszcze jest w sprzedaży, do końca stycznia będziemy sprzedawać. Później myślę, że chcę już zrobić podsumowanie. Chcę, żeby te pieniądze zostały już przelane dla naszych beneficjentów. Jaki to model multitoola? Zawsze ze sobą mam swojego multitoola. To jest Lederman Sarge S SURGE w wersji black, czyli czarnej. On ma w sobie dużo narzędzi, nie wiem ile, ale te multitoole Ledermana mają zazwyczaj jakieś 20-21. Mega precyzyjne kombinerki, to jest coś, co mi bardzo pasuje. Tutaj jest super ostry przecinak. Jak robiłam jeszcze na kablach, co fika jakieś lampki naprawiałam, oświetlenie kabla trzeba było ciąć. To było dużo lepsze niż przecinak do kabli. Mega, po prostu. Oczywiście ma też jeszcze całe mnóstwo, o tutaj tych różnych śrubokrętów. Tu są płaskie różnej wielkości, i mały, i duży. Tu jest jeszcze też miarka i tutaj też są jeszcze dodatkowe śrubokręty. Tu jest krzyżakowy, tu jest otwieracz. No i tutaj jest jeszcze, tak widać, miarka i w centymetrach, i w calach. To jest multitool z military.pl. Oni mają bardzo dużo różnych multitooli. 25 lat gwarancji. To jest amerykańska marka. Zastanawiam mnie, czy to naprawdę dla was kierowców takie ekscytujące, jaki ładunek macie. Rozumiem, gdyby to był jakiś sprzęt dla wojska, czy coś faktycznie unikatowego. A co jest nadzwyczajnego w bazie do kawy czy solarach? Dzisiaj mam mega specjalny ładunek, bo ten napis Volvo to jest kawałek skrzyni, w której stał Volvek przed swoim wielkim wydaniem. Jest to rzeczywiście ładunek specjalny, który przywiozłam od Volvo. Natomiast rzeczywiście czasami jest tak, że te ładunki są takie nie? Prawda jest taka, że jak się wiezie jakąś samochodówkę, jak się wiezie jakieś puste pojemniki, czy jak się wiezie jakąś słomę, no większość ładunków chyba raczej nie powoduje jakiejś ekscytacji, ale raz na jakiś czas rzeczywiście są ładunki, które powodują uśmiech i człowiek sobie myśli, że ale fajny ładunek. Innych ładunków trzeba z kolei mega mocno pilnować, bo wiadomo, że są bardzo łatwe do sprzedania, jak na przykład jakaś tam elektronika. No, to już wtedy naprawdę trzeba uważać, więc to jest taki ładunek, że się wiezie, ale człowiek ma cały czas z tyłu głowy, że gdzie nie pójdzie, jeśli zatrzyma, to musi patrzeć, czy nie przetną plandeki i coś tam nie wyciągną. No ale jak sobie przypominam na przykład te ładunki, jak jeździłam jeszcze na gabarytach i woziłam łopaty, śmigła do wiatraków, to tak sobie myślałam, że ładunek raz, że wielki i trudny do przewiezienia, wymagający dużej precyzji prowadzenia, ale z drugiej strony tak sobie myślałam, że biorę udział w czymś wielkim. Świat przechodzi transformację, jeżeli chodzi o źródła energii, a ja w tym uczestniczę. Przywiozłam tyle tych śmigieł, że uczestniczyłam w budowie kilkuset turbin w swoim życiu i sobie myślę, że to jest fajne. Że to jest fajne uczestniczyć w czymś wielkim, co będzie służyć pokoleniom. Czemu tak właściwie tną te plandeki? Przecież i tak nic nie wyciągną przez takie małe cięcia. Takie małe wycięcie. Czy przez takie małe wycięcie coś można wyciągnąć? No nie można, ale czy można zobaczyć, czy jest coś ciekawego, warte większej kradzieży? No można. Dlatego właśnie i widać, że tam w przyczepie tu jest takie jedno, patrzcie, przecięcie, tak samo małe. Widać, że po prostu oni nawet do tego stopnia nie chcą być może robić hałasu, potencjalnie budzić kierowcy, że nie otwierają drzwi, tylko nawet i na samym końcu przecięcie. Widzicie, przecięcie, zaglądnąć latarką, poświecić, jest coś, nie ma. Mnie jak pocięli, no to miałam całego Volviego folii bąbelkowej, takiej typowej folii do pakowania, nie? Po prostu cały po dach wyładowany, no i przecięcia. Dobrze jest sklejone, że aż tak strasznie nie widać. Tutaj widać, jest jeszcze kolejne cięcie, to wszystko jest z Hiszpanii. Tak naprawdę tnął już praktycznie, że wszędzie w Europie. Wydaje mi się, że takim ewenementem na skalę Europy jest Austria. Tam jest policja, dużo jeździ po parkingach, no tam dbają. W Polsce mi się zdaje, że też jest bardzo mało, jest bezpiecznie pod tym względem. Natomiast tak resztę to im bardziej na południe Włochy, Hiszpania, pewnie szczególnie Anglia. Tam to w ogóle słyszę, że dzieją się cuda świata, że na tych serwisach, za które się płaci chyba 20 albo 25 funtów, to i tak kamery nigdy nie działają, nikt nic nie wie. Ja też stałam na stacji, 10 km bodajże od rozładunku, przyjechałam, jak to w Hiszpanii stwierdzili, że już dzisiaj nie rozładują.
pojechałam na najbliższą stację, gdzie były ciężarówki, gdzie była myjnia dla ciężarówek, umyłam ten od Volviego, był piękny, ładny, wymyty. Była myjnia dla osobówek, był Burger King albo coś takiego, stacja 24 godziny na dobę, no więc wiecie, stałam w oświetlonym miejscu. No i widzicie, że tak czy inaczej ktoś się nie bał i pociął, no nic sobie nie wyciągnął, bo po co komu folia bąbelkowa, natomiast dlaczego tak tknął, jak się tak zobaczą coś dobrego, no to wtedy być może usypiają kierowcę po to, żeby nie słyszał i szybko rozładowują sobie auto tyle, ile są w stanie. Natomiast jak się stoi na parkingach, czy się obserwuje ciężarówki, to te cięcia potrafią też być i takie gigantyczne, nie? Jak jest coś takiego już fajnego, no to wtedy albo drzwiami, albo mega rozcięcie i wyciągać na szybko jak się da i uciekać. Tak to jest w transporcie. Pościel do prania przed kolejną misją. Ja tak coś czuję, że ten rok otworzyłam i zamknęłam Volvi, natomiast też czuję, że 2024 rozpocznę Volvegiem. Coś tak czuję. Volvi, dziękuję Ci za ten rok. Kolejny rok, szczęśliwie przejechany, bezawaryjnie. Piękny Volvi, kochany Volvi. Volvi, wesołych świąt. No i tym sposobem oficjalnie kończymy rok 2023 z Volvim.